Cześć, mam na imię Paweł, mam 23 lata, a w styczniu tego roku pojechałem na Bliski Wschód. Moim celem było dojechać do irackiego Kurdystanu i poznać ludzi oraz tamtejsze tereny. Jestem fotografem, filmowcem, ale przede wszystkim autostopowiczem. I to właśnie z tej perspektywy pokażę wam mój świat. Świat niezapomnianych kadrów i autostopu. Zapraszam na 8. odcinek tej serii. Yeah, try. With one end or two end? How you want. Okay. And you carry this all there? Yeah. Oh my god. Yeah, but you know, like when you have it on your back, it's kind of it feels much better. Or you believe that? Take a last selfie from me too. Call them on later. Yeah. It's been nice. Yeah. Let's go. Let's go. Ja już jedę do Van, Emre jedzie do Ankary, więc oboje wyjeżdżamy, więc jest trochę takie inna chemia w powietrzu, że oboje jedziemy gdzieś w swoich kierunkach, a nie, że jeden drugiego zostawia. No, ale fajnie było. Pora jechać dalej. Pora jechać do Van. Doe Basic? Doe Basic? Yeah. Doe Basic. All Basic. Doe Basic. Okay, Okay. it's time. It's time. You're Thank you. excited? You're welcome. Yeah, thank I'm you. glad to meet you. Yeah, it was so nice. Yeah. And yeah, so I guess it's time to go. Yeah. Take care, okay? Yeah. Yeah. Have a nice time in Ankara. Nice time again. in Van. Okay. Yeah, thank you. See you. Bye. Bye. A ja chowam kamerę, bo się rozpadało i mi zasypie kamerę. Gość się zatrzymał i jedzie tam, gdzie ja. Zapytałem się, czy jedzie tam, gdzie ja? On powiedział tak. To poszedłem po plecak i mi odjechał. Nie mogę. Ale dobra, zobaczymy, co się uda zdziałać. O, tutaj mam stopa z panem z Iranu. Teşekkür ederim. To jest tak ciężka droga, że trzeba jechać bardzo powoli, ponieważ ciężarówka jest ciężka i trzeba się wspiąć pod tą górę. Teraz już idziemy szybko, ale przed chwilą to jechaliśmy może z 5 na godzinę pod górę. Asfalt przykryty grubą warstwą śniegu i lodu, ale co, jakoś trzeba jechać. Teşekkür ederim. So, okay, so. Allah razı olsun. Nice to meet you. Sağ ol. Yolun açık olsun sen. Görüşürüz. Bye bye. Sağ ol. No i jedziemy dalej. Udało się dojechać, nie ukrywam. Niezmiernie cieszy mnie fakt, gdzie jestem. Tutaj jadę, ale zobaczcie, jakie miejsce. Jara mnie to niezmiernie, że jestem tu, gdzie jestem. Idziemy na Pałę, przez ulicę. Tam już jest Iran, niedaleko. My jedziemy do Ishaq Palace. I potem jedziemy w tamtą stronę, wracam i jadę na Van. A teraz idę tam i szukam jakiejś podwózki do Ishaq Palace. Dzisiejszego dnia pogoda znów stała się mocno śnieżna. Jednak ja dzisiaj mam w planach zobaczyć jeden pałac, który jest na mojej liście już od prawie 3 lat. Ciekawie idę i kostka mi się tak trochę podwinęła. Mogę iść, nie ma tragedii, ale kurde, muszę uważać. Bo prawie sobie zwichnąłem kostkę.
lekko sobie chyba nadkręciłem, tak czuję coś. Na szczęście mam buty takie, że sobie mocno związałem, ale no muszę ostrożnie dzisiaj, już tą nogą. Z racji na nadkręconą kostkę do pałacu podjedę sobie taksówką. Widok jak widać, widok chujowy, ale bardziej męczy mnie ta noga zwichnięta. Nie boli aż tak bardzo, ale czuję, że miała lepszy czas ze sobą. I zawsze to jest lewa noga, nie wiem czemu. Zobaczymy, może te chmury trochę przejdą. Powiem tak, status tej nogi jest mi trochę nieznany, ponieważ bywało dużo gorzej już z tymi moimi nogami, jak sobie skręcałem już niejednokrotnie. Jest teraz tak, jest ale stabilnie. Dodatkowo pogoda jest, skręciłem kostkę, dodatkowo jest brzydka pogoda, że tak powiem. Zapowiada się dzień idealny. Ale dobra, chciałem tu po prostu zobaczyć. Czy to jest jakieś spektakularne? W taką pogodę na pewno nie. Ale nie wszystko musi być spektakularne, prawda? Niektóre rzeczy po prostu wypada chyba po prostu zobaczyć. O Jezu, teraz muszę tam tędy wchodzić. To co mogę opisać, jedyne co mi teraz przychodzi do głowy, jedyny opis, to że tu jebie szczochem. No, ja z tą kostką biedną tu wschodzę, schylam się po tych niskich sufitach. Ale dobra, przynajmniej będę mógł powiedzieć, że tu już byłem. Do van. Na pewno do miasta. Wezmę sobie taksówkę, autobus, cokolwiek spróbuję wrócić. W tą stronę zapłaciłem 200 lir. Na pewno zapłaciłem cenę turystyczną. Ale przy mojej obecnej sytuacji nie mam zamiaru w ogóle się targować na żaden, absolutnie żaden sposób. Ponieważ to w tym momencie głowy. O, ale ja czekam na mnie hotelik. Jak się walę na hotelu, o Jezu. Ale będzie dobrze. Tu jaki loch fajny. Pozwolicie, że zapozuję sobie bez plecaka. Pałac Ishaka Paszy został wybudowany na przełomie XVIII i XIX wieku. Od końca XIX wieku obiekt popadł w ruinę, a przejściowo mieściły się tutaj koszary tureckiej armii. W ostatnich latach na szczęście pałac został częściowo odrestaurowany i aktualnie udostępniany jest już zwiedzającym. Tu jest meczet. Przy okazji zobaczę, jak to moja noga śmierdząca. Wow, ej, to super jest. Wow. I dobra, to mi się podoba najbardziej. Spuchnięta? Nie. Będę żył. Więcej strachu w sumie niż bólu. A teraz dwa słowa o moim aktualnie ulubionym plecaku. Dlaczego lubię ten plecak? Konkretnie ten, ponieważ on ma taki, jeden taki zasadniczy feature, że tutaj wyciągam sobie i mogę sobie tą nerkę z plecaka wyciągnąć do przodu. Nie mam wtedy coś takiego. Tu jest pusto i tu mam w tym całą elektronikę. Jak potrzebuję sobie coś wyciągnąć, to nie potrzebuję ściągać plecaka. I to jest naprawdę niesamowite udogodnienie. I to jest główny powód, dla którego poleciałem z tym plecakiem na ten wyjazd. Bo to po prostu bardzo łatwe życie. Jak widzicie, zapięte, wyciągnięte. Wyciągam, chowam, pyk. Czasem się tutaj blokuje delikatnie, ale generalnie super to działa i z czystym sumieniem polecam ten plecak. Jest dość wygodny i naprawdę życie ułatwia niesamowicie. Kostka na szczęście moja jest całkiem ok, w dobrym stanie. W ogóle mi nie spuchła, więc nie muszę się tutaj martwić o to, że coś mi się stanie, aczkolwiek jest taka już poruszona, więc muszę na pewno mieć buta bardzo mocno zawiązanego. Zwiedzę to do końca, ile jestem w stanie i będę już jechał do van. Dzisiaj bardzo możliwe, że autobusami podjadę, żeby tą nogę trochę oszczędzić, ale zobaczymy, na ile będę w stanie tutaj cokolwiek znaleźć w rozsądnych pieniądzach, bo nie mam zamiaru płacić
nie wiadomo jakich pieniędzy za dojechanie do Van. To nie, aż tak to nie. Więc zobaczymy, co się uda dzisiaj wymyśleć jeszcze. Pogoda jest na tyle słaba, że nie ma co dalej siedzieć. Aczkolwiek muszę poczekać na przystanku i liczyć, że jakaś przyjedzie taksówka, autobus, cokolwiek. Powiedział mi tu chłopak, że albo pewnie 5 minut, za 5 minut przyjedzie jakiś autobus, albo za pół godziny. Trzeba czekać. Trzeba czekać. Tam jest sporo ludzi, a tu nie ma żadnego autokaru, więc obstawiam, że w końcu coś przyjedzie. Co by nie jechało, to będę próbował się dosiąść na gapę. I tak udało mi się złapać stopa do centrum, potem z buta przeszedłem na wylotówkę i dojechałem autostopem za miasto. Powiedzieć, że nic tu nie jedzie, to mało powiedziane. Tam jedzie jakieś auto, ale już jestem generalnie na tej drodze, która jedzie prosto do Van, więc to jest ten plus. Biorąc pod uwagę, że z tą nogą jadę cały czas, to bym powiedział, całkiem nieźle mi poszło. Tam póki co jakiś tir jedzie, ale on się nie pewnie zatrzyma, bo za szybko jedzie. Ale generalnie do Van mam jakieś 1,5 godziny, 2 max, coś takiego, więc nie jest źle, jestem już na drodze. Będzie jechał autobus, zatrzymał autobus. Będzie jechał tir, próbuję po prostu łapać, co jedzie. Jak będę musiał zapłacić, zapłacę. Dzisiaj muszę sobie troszeczkę dać luzu. Liczyłem, że się uda, bo źle się zatrzymała, wojsko zatrzymało, sprawdzało mi paszport z ciekawości i tacy mieli bili. Może tu się udało to. No jeszcze niestety to nie jest to, ale tak sprawdzał, tak pan przewijał te karteczki, pytali się mnie co robi, gdzie jadę. Powiedziałem, że jadę autostopem, że to już mój 3. raz w Turcji i że tak, że skąd przyjechałem, że gdzie byłem, że byłem Hopa, Artvin, Szafszat, że tutaj byłem w tym Isha Pasha Palace i że teraz generalnie jadę do Van, ale powiedział, że niestety nie mogą mnie zabrać, ale że pogratulowali mi. No i w sumie widać, że tak miło im się zrobiło, że tak podróżuję tutaj. Ja jeszcze czasu mam. Myślę, że jeszcze jakiś autobus w razie czego się pojawi do Vanu, bo na pewno coś musi jechać do Vanu. W razie czego będę zatrzymywał. No, będę próbował. O, jedzie kolejne auto, więc trzymajcie kciuki. Widzimy się już z samochodu, autokaru bądź czegokolwiek, co jedzie. Uwaga, uwaga, autokar jedzie prawdopodobnie. Oby do Van, błagam, oby do Van. Ja kupuję, ja nie płacę i wszystko mi jedno. Ja chcę jechać do Van. Oby. Uwaga, czy jestem w autobusie? Takiej sytuacji jeszcze nie miałem. Udało mi się zatrzymać autobus cały. Autokar pusty na stopa. Jeszcze kiedy jadę do Van. Dostałem kawę. I tak do Van dojadę pustym autokarem. W końcu pojazd, w którym bez problemu zmieszczę się ze swoim plecakiem. Widać największe jezioro całej Turcji. I tak autostopem dojechałem do Van, które leży nad największym jeziorem w Turcji, również zwanym Jeziorem Van. Dzisiejszy dzień w Van to dla mnie taki bardziej wstępniak. Szczególnie, że ta noga jeszcze muszę ją wyczuć i nie do końca jeszcze jej ufam. Jedna z dziewczyn na couchsurfingu, która napisała mi, że nie może mnie przynocować, ale że można się spotkać. Zaprosiła mnie na jedzonko u siebie w domu. Bo tam raptem kilometr, na 18:30 właśnie zaraz będę wychodził. Wstąpię najpierw do jakiegoś marketu, kupię jakieś tam pierdółkę, jakieś picie, może jakieś słodycz czy coś, żeby tak nie wchodzić z pustymi rękoma. Jutro raczej mam w planach pozwiedzać, a dzisiaj raczej
na luzie. Idziemy. No, do sklepu. Coś do kupienia i idziemy na kolacyjkę w gości. Będziemy jedli na podłodze, zostałem zaproszony. Będzie super jedzonko. Wspaniale. Van to już region, w którym mieszkają Kurdowie, a jednym z elementów ich kultury jest m.in. to, że posiłki spożywane są siedząc na dywanie. I to by było na tyle w tym odcinku. W przyszłym zwiedzimy sobie to miasto. Tymczasem zostaw suba i widzimy się już za tydzień. Cześć!